znalazłam bardzo takie użyteczne ciekawostki, pokazujące, że nowe technologie to nie tylko są jakieś pierdolety, jakieś wymyślanie wodotrysków, oczywiście przy których się super podniecam, ale że mają też czasami po prostu taki użyteczny i taki przyziemny sens. No to, o czym ja będę mówiła, też ma za zadanie takie całkiem przyziemne, ale po prostu sam pomysł to jest jakiś kosmos. Zresztą zobaczysz sama, co ja ci tutaj będę. No to już nie przedłużajmy. Dobra. Dobry wieczór. Tak, dobry wieczór, nareszcie. Hello. Się dawno żeśmy nie wiedziały. No, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa twoich ciekawostek. Nie będę zapowiadać po swojemu, bo to bez sensu. Pokażę ci coś. Pokaż. To jest Nadia. Nadia jest po prostu chatbotem przyszłości, bo to, co widzisz tutaj, to jest tak naprawdę interfejs stworzony przez taki nowozelandzki startup, który się nazywa bardzo intrygująco, bo nazywa się Soul Machines. Fajnie. Brzmi trochę jak jakaś nazwa kapeli, nie? I w ogóle wiesz, kto jest CEO tego właśnie startupu? Znaczy, jak ci powiem, to pewnie tak jak mi w pierwszym momencie nic to nie będzie mówiło, no chyba, że jesteś jakąś taką zapaloną kinomanką. Kolor nazywa się Mark Sagar i on No to nie jestem. Dobra, ale on dostał Oscary. On dostał 2 Oscary, bo to jest koleś, który zajmuje się specjalnymi efektami, takimi właśnie związanymi z animacją twarzy i tych wszystkich takich ludzkich emocji. I on między innymi odpowiada za te animacje w Awatarze. Więc on za tym wszystkim stoi. I to jest Nadia i ja ci puszczę kawałek Nadii, bo to jest kind of creepy. Hello, my name is Nadia. I'm a virtual assistant and I'm here to help you. I'm not human, but I can make it easier for you and other NDIS users to get the information and help you need. You have more important things to do than wait on the phone, so I'm here to help whenever you need. Okej. Nie wiem, czy poznałaś głos, bo dzięki temu, że ten Mark jest trochę jakby z Hollywood, no to zaprosił do współpracy Cate Blanchett. To jest generalnie na zamówienie rządu australijskiego, który tą Nadię chce wykorzystać, jak mamy te infolinie, które nas wkurzają w sensie, że dzwonimy tam się tak, wciśnij 1, wciśnij 2 i po prostu dostajesz już białej cholery, no to Nadia jest po to, żeby trochę uczłowieczyć ten proces, a ona generalnie dedykowana jest dla osób niepełnosprawnych, aby im ułatwić ogarnięcie się w tej całej biurokracji związanej z pozyskiwaniem ubezpieczenia. No to jest strasznie zawiłe i ona jest takim wirtualnym asystentem tych osób. I co ciekawe, jeżeli sobie włączysz swoją kamerę, jak już jesteś na callu, że tak powiem, z Nadią, to Nadia cię widzi. Nadia czyta twoje emocje z twarzy, czy jesteś wkurzona, czy jesteś smutna i względem twoich emocji potrafi jakby dostosować swoje odpowiedzi, ton swojej odpowiedzi. Jeżeli masz włączone głośniki i zadasz jej pytanie, to ona odpowie. Możesz tam jej też pisać w czacie, whatever. Generalnie cool. No i bo tutaj zostało użyte coś takiego jak, oczywiście sztuczna inteligencja na pewno, bo to też się uczy, natomiast to, co tutaj jest stworzone i czytanie z tych emocji, to jest emocjonalna inteligencja i to wcale nie ta emocjonalna inteligencja, o której mówią coachowie i w ogóle, tylko dokładnie to jest ten mechanizm, który uczy się sczytywać z ludzkiej twarzy emocje. Kurczę, no Nadia teraz wyczytałaby z mojego wyrazu twarzy oszołomienie. Świetne i bardzo mi się podoba to, że głównie z myślą o osobach niepełnosprawnych to zostało wymyślone. Super. Aczkolwiek jak ona się uśmiecha, to tak dziwnie wygląda. Znaczy, no jest to trochę creepy, tym bardziej, że wiesz, no później tak wchodzi z tobą w interakcję tak naprawdę, a to nadal jest bot, więc trochę jest to dziwne. Tak sobie myślę, że może bot, a nie żywy człowiek, z tego względu, że no, człowiek czasami ma gorszy dzień. Myślę, że na przykład panie w urzędach mają codziennie gorszy dzień i wiesz, no ludzie niepełnosprawni no, mają pewną większą wrażliwość i być może potrzeba jest
kogoś takiego, kto zawsze będzie pogodny, będzie umiał się wczuć i nie będzie pokazywał swoich negatywnych emocji. Więc no nie chciałabym tu wnosić postulatów, żebyśmy zastąpili panie w urzędach. Aczkolwiek, kurczę, no chyba wolałabym z taką miłą Nadią pogadać niż z niejedną panią w urzędzie. Także to. A coś, co wystrzeliło takim wielkim wow w tym tygodniu i gdzie tutaj w sumie ten pan Mark Sagar mógłby sobie piąteczkę przybić z Elonem Muskiem, który, kurde, jak ja to przeczytałam, to aż mi się po prostu gorąco zrobiło. Musk po prostu przechodzi samego siebie. To, że tam ludzi chce na Marsa wysłać, pikuś, to, że tam dachy, które ci tam będą zbierać energię do chaty, te samosterujące się samochody, tam. Musk chce po prostu, wybacz angielskie słowo, ale to jest słowo ostatnich 2 tygodni u mnie w pracy, Musk chce merdżować ludzkie umysły z maszynami. Merdżowanie, to jest po prostu słowo klucz. Że on chce tam po prostu zsynchronizować nasze mózgi z maszynami. Genialnie. W ogóle on jakieś tam koronki neuronowe, nie miłosierdzia, tylko koronki neuronowe tam po prostu modlitwy będą znosić do koronek neuronowych. Cudnie. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że pamięć obliczeniowa komputerów jest szybka i my nie potrafimy tak z tymi komputerami, wiesz, na równi, no bo zanim coś tam wpiszemy, jakieś polecenie na klawiaturze, czy tam coś tam, to komputer się w tym czasie nudzi i to generalnie chodzi o to, żeby stymulować nasz mózg, żeby to po prostu tam wszystko przyspieszyło, a ponoć to jest po to, żeby leczyć te takie choroby, które wynikają, które gdzieś tam siedzą w głowie i to nie są choroby mentalne, tylko takie związane właśnie z tym, że na przykład jakieś tam, nie wiem, no neurony nie działają i tego typu rzeczy. Z przykrywką pomagania osobom chorym ja widzę, że on chce być pół człowiekiem, pół super robotem. Znaczy, ja strasznie kolesia podziwiam, tylko ja mam wrażenie, że gdyby on mógł, to by stworzył człowieka na nowo. No ale co, to na razie jest w fazie takiej myślenia chyba. Oni już nad tym pracują. Oczywiście, wiesz, to się nie zadzieje być może, nie wiem, w 3 lata. Już trwają prace nad tym, żeby, rozumiesz, połączyć nasze mózgi z maszynami. Ja już po prostu widzę tutaj sekty. Czaisz? Będzie sekta 2.0, bo ludzie będą wyszukiwać takich właśnie podatnych, słabych ludzi i za pomocą ich mózgów będą po prostu siać zniszczenie. Rozumiesz? Będą hakować tymi mózgami. Tyle możliwości, żeby zniszczyć ludzi. Woohoo! No. No to kurczę, odpłynęłyśmy. To ja tak troszeczkę na ziemię. Dobra. Zacznę od jednej rzeczy, mam nadzieję, że nie jadłaś niedawno. Okej, co to jest? To jest kupa! Tak, to jest kupa w kamerze termowizyjnej. Ja wiem, o czym będziesz mówiła! Czyli już wiesz o tym wspaniałym pomyśle Holendrów, którzy wymyślili, że drony i roboty będą pomagały zbierać kupy. Tak jest! To tylko chwilę gwoli wprowadzenia do tematu. Watchdog dzięki kamerze termowizyjnej będzie wykrywał cieplutkie, świeżo zrobione kubki. Będzie wysyłał do swojego kolegi patrol doga, który będzie sobie sunął po ziemi i zbierał te kupy. Tutaj chwilkę, żeby wyobrazić sobie, o co chodzi. To jest patrol dog, to jest watchdog i on sobie leci. I wykrył kupę. Dalej nie będziemy pokazywać, bo fuj. No i co? Ogólnie super sprawa z kilku powodów. Po pierwsze dowiedziałam się o tym, że nie tylko w Polsce nie sprząta się po psach. W Holandii to też jest spory problem. Tak. I to naprawdę spory, bo psy rocznie robią tam 126 milionów kilogramów kupy. Czym oni się karmią? Ochyda. Oczywiście jest to dopiero prototyp. Poczekaj, bo ten biedny patrol dog nie radzi sobie z dużymi kupami. Ale to, co też mi się bardzo spodobało w pomyśle ich, wolontariusze mogą się zgłaszać, wtedy też pomagają wychwytywać tak, że po prostu widzą, no nie, że kupa to mówimy temu na dole, że ma zebrać. No i przy okazji uczą się też sterowania dronami, więc uważam, że to jest bardzo fajne. Jakbym była w Holandii, to sama bym się pierwsza chyba zapisała, żeby zostać pilotem właśnie dog drona. Co robiłaś w weekend? A pokazywałam dronom kupy. No,
Sam pomysł bardzo fajny, bardzo mi się spodobał. Wow, po prostu, kurde, zdrowe, zbierające kupę. Dobrze. A teraz druga rzecz. I teraz czekaj. Aha, nie, jeszcze chcę wrócić. Chcę wrócić, bo chcę powiedzieć taki wstęp. Wyobraź sobie, że będę chwaliła Apple'a. Głupia sprawa. Ale fajną rzecz mają. Otóż najnowszy system Apple'owski nie potrzebuje już Effluxa, zaraz pokażę, o co chodzi. Najnowsza wersja systemu wprowadziła sobie taki tryb pracy nocą, który się nazywa Night Shift. No i co to jest ten Efflux? Albo Night Shift. Ja akurat używam Effluxa od wielu lat i już Ci pokazuję, jak to wygląda. To jest właśnie takie okienko tego Effluxa, jest już po zachodzie słońca. Teraz kliknę i on pokaże taką symulację, mam nadzieję, że to na ekranie będzie widać, jak kolor ekranu zmienia się w ciągu dnia. Okej. No nie widać. Nie widać? Nie, niestety twój ekran się nie zmienił. No to musisz mi uwierzyć na słowo. W każdym razie to jest o tyle spoko, że nie musisz o tym pamiętać. Strefę czasową sobie ustalasz i on wie, kiedy jest zachód słońca i kiedy musi powoli zmniejszać to niebieskie światło do żółtego. To jest o tyle ważne, w momencie, kiedy za długo bieramy to niebieskie światło, szczególnie na wieczór, no to później są problemy ze spaniem i tam różne takie historie. No to jest super rzecz. Niestety, no tutaj muszę pochylić głowę, użytkownicy Apple'a mają fajniej, bo już nie muszą o takich rzeczach myśleć i pamiętać. Użytkownicy Windowsa zachęcam, ściągnijcie sobie tą aplikację, jest bezpłatna, nie przeszkadza w niczym, a naprawdę uważam, że jest fajna. No i to by było na tyle. That's all, folks. Gad, no po prostu tak jestem podekscytowana tymi newsami. Żegnamy się, Gizmo, żegnamy się. Nie, ona wygląda, jakby jeszcze chciała coś nam opowiedzieć. Nie, już chyba wystarczy, już wystarczy. Nie. No dobrze, to kończmy już ależ miłości tutaj. Boże. No dobra, nie wiem, miałyśmy wymyślić coś innego niż tymczasem Borem Lasem. Jeszcze nie wpadłam na to. Ja też nie. Konkurs może rozpiszmy. Wymyśl bardziej nowoczesne i technologiczne pożegnanie. Coś z neuronami, algorytmami i merdżowaniem. Ojejku, fuj to merdżowanie. Anyway! No na razie! No, to pa! Czy ty masz tu 2 koty? Ja cię przepraszam serdecznie. Mam 2 koty. Jeden kot. Gizmo, chodź. No mordko, pokaż swoją. I jest tutaj premiera, no prawie premiera, bo jest tutaj mój nietoperz. Mój nietoperzu. Polała nawet taką kobietę, rozumiesz? Taką, która właśnie by opowiadała o pedofilach w oczach kota. No, taką wiesz. Kotów to nie mieszajmy. Czaj, to jest Nadia. Nadia nie jest żadną ukraińską prostytutką ani No faktycznie nie zapowiedziałaś po swojemu, faktycznie. aczkolwiek takie szybkie tutaj postscriptum, jak wpiszesz chatbot Nadia, chatbot po polsku w Google'a, to ci się wyświetlą seks czaty. Yeah!